Dzień dobry Państwu. Nazywam się Jan Daniluk, jestem historykiem i dzisiaj razem z Instytutem Langkwo chciałbym Państwa zaprosić na krótką opowieść o jednej z ulic Górnego Wrzeszcza, o ulicy Jana Uphagena. Wydawałoby się, że to jest ulica, którą wszyscy doskonale znają, ale czy na pewno? Ta piękna ulica z zachowaną w zdecydowanej większości przedwojenną, willową zabudową kryje w sobie niejedną tajemnicę. Zapraszam, aby je odkryć. Choć trudno w to uwierzyć, ale jeszcze sto kilkanaście lat temu rejon dzisiejszej ulicy Jana Uphagen był parkiem znajdującym się przy majątku znanej rodziny Uphagenów, założonym pod koniec XVIII wieku. Duże straty odniosło to założenie podczas oblężenia Gdańska. Ogród funkcjonował jednak nadal, choć już nieco w gorszym stanie. Spadkobiercy rodziny Uphagenów sprzedali ten teren w 1896 roku magistratowi gdańskiemu. Na przełomie XIX i XX wieku Wrzeszcz jako dzielnica gdańska bardzo gwałtownie rozwijał się tak demograficznie, jak i urbanistycznie i pozyskanie nowych terenów pod zabudowę, pod rozwój tej dzielnicy był bardzo pożądany. Przygotowano pierwsze plany parcelacji terenu Uphagenów z Wrzeszcza. Wytyczono nową ulicę Jana Uphagena, wydzielono działki, na których powstały pierwsze wille. Niemniej jednak udało się uratować zachodnią część dawnego ogrodu, który został zamieniony ostatecznie w 1913 roku w park miejski, nieodwiedzany przez okolicznych mieszkańców i turystów. Ulicę Jana Uphagena wytyczono około 1908 roku. Bardzo szybko na tej nowej ulicy powstały okazałe domy bogatych gdańszczan. Pierwsze dokładnie te widoczne za moimi plecami. Bez wątpienia najsłynniejszą, najoryginalniejszą i najbardziej znaną willą była ta zbudowana w latach 1908-1909 dla Rudolfa Paczkego, obecnie stojąca pod adresem Jana Uphagena 23. Willa Rudolfa Paczkego bardzo szybko trafiła na karty przewodników i prospektów turystycznych wilhelmińskiego Gdańska. Dlaczego? Tak naprawdę kluczowym elementem było wykorzystanie bardzo rzadkie, wykorzystywane do tego celów majoliki z Kadyn, bardzo cennego elementu wyposażenia wnętrz, które pochodziły z majątku cesarskiego położonego właśnie w Prusach Wschodnich w Kadynach i tą majolikę szczęśliwie możemy podziwiać do dzisiaj. Był to naprawdę ewenement. Do wybuchu I wojny światowej tylko dwa obiekty w ówczesnych Niemczech mogły się pochwalić elementami wyposażenia wnętrz właśnie z majoliki kadyńskiej. Był to jeden ze znanych hoteli w Hamburgu i właśnie zabytkowa, piękna, dwukondygnacyjna willa Rudolfa Paczkego z Gdańska Wrzeszcza. To też spowodowało, że 8 października 1909 roku, kiedy willa została oficjalnie zaprezentowana, w murach tego budynku pojawił się nie kto inny jak cesarz Niemiec Wilhelm II Hohenzollern. Było to wielkie wydarzenie i na pewno nobilitacja dla właściciela Rudolfa Paczkego. Kim był Rudolf Paczke? To bez wątpienia jeden z najzdolniejszych przedsiębiorców doby wilhelmińskiego Gdańska. Urodzony w 1854 w jednym z majątków w Prusach Wschodnich, praktykował, uczył się zawodu kupca w Królewcu. Do Gdańska trafił w 1880 roku, gdzie dzięki zgromadzonemu mu wcześniej kapitałowi wykupił firmę handlującą alkoholami. Gustav Springer. Bardzo szybko, bo w ciągu kilkunastu praktycznie lat rozwinął interes i przedsiębiorstwo rozbudowało się, będąc jednym z najważniejszych na tym polu nie tylko w samym Gdańsku, ale i całych Prusach Zachodnich. Rudolf Paczke doskonale rozumiał także siłę marketingu, także to właśnie on jako pierwszy w całym regionie zarejestrował własny znak firmowy, dzięki czemu jego produkty podlegały także dodatkowej ochronie. Likiery, wina, rumy, araraki, którymi handlował na szeroką skalę, szybko zyskały duże uznanie. Rozwinął interes także do tego stopnia, że założył własne probiernie, a więc rodzaje takich sklepów firmowych, gdzie nie tylko można było zakupić, ale także na miejscu spróbować wybranych towarów. Rudolf Paczke był także filantropem, angażował się bardzo mocno w życie społeczne miasta i dzielnicy. Był także jednym z współzałożycieli jednego z najważniejszych tytułów prasowych ówczesnego Gdańska, konserwatywnej gazety Danziger Allgemeine Zeitung.
zmarł w 1932 roku, pozostawiając po sobie prężnie działające przedsiębiorstwo i bardzo znaną markę, jakim były alkohole spod znaku Gustawa Springera. Willa na ulicy Jana Uphagena 23 szczęśliwie przetrwała bez większych zniszczeń walki o miasto z 1945 roku. Nie może więc dziwić fakt, że tak okazały budynek położony w tak dogodnej lokalizacji szybko znalazł nowego gospodarza. Był nim brytyjski konsul, bowiem w pierwszych latach powojennych w tej zabytkowej willi mieścił się właśnie brytyjski konsulat, pierwszy w powojennym Gdańsku. Natomiast od maja 1947 roku do tej willi wprowadzili się radiowcy, a dokładnie mówiąc pracownicy, zarząd Gdańskiej Rozgłośni Polskiego Radia i tą funkcję budynek ten pełnił najdłużej, bo przez wiele dekad, aż do roku 1999. W roku 2000 budynek został nabyty przez Gdańsk Business Club, Gdański Klub Biznesu, i to ta organizacja jest dzisiaj gospodarzem i właścicielem tego budynku. Dzięki wielkiemu entuzjazmowi, szeroko zakrojonych, pieczołowicie wykonanych prac konserwatorskich i zaangażowaniu, a także po prostu środkom, dzisiaj szczęśliwie właśnie dzięki członkom Gdańsk Business Club możemy podziwiać w pełnej krasie ten zabytkowy, wyjątkowy budynek. Na parterze natomiast dawnej willi Rudolfa Paczkego mieści się znana restauracja Majolika, której zresztą nazwa, rzecz jasna, nawiązuje do jednego z najcenniejszych elementów wyposażenia tego budynku. Pierwsze korty do tenisa ziemnego powstały w Wrzeszczu już pod koniec XIX wieku. Mówi tutaj o kortach, które istniały przy ulicy Jaśkowa Dolina. Drugie stałe w dzielnicy powstały właśnie w roku 1913 na obrzeżach parku Uphagena przy ulicy Jana Uphagena i w tym miejscu funkcjonują tak naprawdę do dzisiaj. Jednocześnie w 1913 roku wzniesiono budynek dla nowej organizacji Akademickiego Związku Sportowego Gdańsk, w okresie międzywojennym przemianowanego na Akademicki Związek Sportowy Alemania. Ich siedziba od tej pory nazywana była Domem Alemanów, Alemannenhaus. Budynek ten także przetrwał do naszych czasów. Obecnie jest siedzibą m.in. struktur AZS-owskich, a także jednej ze słynniejszych restauracji w Gdańsku, w Wrzeszczu, a więc słynnej Zielonej Papugi. Mniej więcej w tym samym czasie co korty tenisowe, a więc krótko przed wybuchem I wojny światowej, po drugiej stronie ulicy Jana Uphagena wzniesiono budynek widoczny po mojej lewicy. Nieotynkowany, z czerwonej cegły, charakterystyczny, różniący się wyraźnie od innych willi na tej ulicy. Budynek dzisiaj pięknie odrestaurowany to hotel jest, natomiast przez dekady było to po prostu budownictwo wielorodzinne, co także stanowiło pewien wyjątek na tej ulicy. Jako ciekawostkę można wskazać, że w latach 20. przez pewien czas budynek ten należał do polskiego przedsiębiorcy żydowskiego pochodzenia Salomona Rosena z Łodzi. Był to już kolejny przykład, kiedy polski kapitał, polscy przedsiębiorcy inwestowali w nieruchomości w wolnym mieście Gdańsku. Okazałe wille, które szczęśliwie przetrwały do naszych czasów, zaczęły powstawać jeszcze przed wybuchem I wojny światowej. Zasadniczo jednak ulica została zabudowana do końca lat 20., a więc już w okresie międzywojennym. Od początku ulica Jana Uphagena była zabudowywana dużymi, okazałymi domami, które były przeznaczone dla elity finansowej, elity intelektualnej. Tutaj praktycznie zdecydowana większość właścicieli i mieszkańców była dyrektorami bądź właścicielami dużych zakładów produkcyjnych, dużych firm handlowych. Nie brakowało także i profesorów z nieodległej przecież Politechniki Gdańskiej. Na ulicy Jana Uphagena mieszkał chociażby Richard Fischer, właściciel browaru, znanego browaru z Nowego Portu. Mieszkał profesor Fritz Pfule z Politechniki Gdańskiej, czy słynny architekt Adolf Bielefeld. Brytyjski konsulat, który funkcjonował przez kilka lat w willi Paczkego, nie był bynajmniej jedynym przedstawicielstwem konsularnym zagranicznego państwa, który w pierwszych latach powojennych znalazł siedzibę właśnie w rejonie dzisiejszej ulicy Jana Uphagena. Można nawet zaryzykować stwierdzenie, że ten rejon stał się
czymś na kształt takiego kwartału konsulatów właśnie w pierwszych latach powojennego Gdańska. Budynku, który w powojennym historii zapisał się najdłużej jako siedziba Pałacu Ślubów. W pierwszej kolejności w latach powojennych funkcjonował konsulat szwedzki. Natomiast w dzisiejszym budynku zajmowanym przez konsulat Chińskiej Republiki Ludowej funkcjonował natomiast konsulat amerykański. W niedalekiej odległości funkcjonuje konsulat niemiecki, a także po drugiej stronie grunwaldzkiej przez krótki okres funkcjonował konsulat francuski. Nie ulega wątpliwości, że zachowana willowa, zabytkowa zabudowa ulicy Jana Uphagena była terenem, który bardzo szybko znalazł nowych mieszkańców. Kwartał, który powstał jako willowe założenie, szczęśliwie przetrwał ponad stulecie i do dzisiaj możemy podziwiać tą urokliwą, położoną przecież w centrum dzielnicy, ale jednak zachowującą swój urok i pewien spokój ulicę, którą warto wybrać się na spacer, do czego gorąco Państwa zachęcam.